Cześć, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i wspólnie z Doris chcemy Wam dzisiaj pokazać niezwykłą atrakcję Warmii, która nazywa się Łynostrada. Na moich rękach rowerowe rękawiczki, co oznacza oczywiście, że będziemy jeździć rowerem, ale Łynostrada to nie jest tylko sposób spędzenia czasu i forma aktywności dla tych, którzy jeżdżą rowerem, ale również dla tych, którzy poszukują doznań kulturowych, ponieważ Łynostrada łączy dwie stolice Warmii, Olsztyn i Lidzbark Warmiński. Gotowi? Lecimy! Łynostrada to dziś 114 km trasy trekkingowo-rowerowej na Warmii, która zaczyna się w okolicach źródeł Łyny i kończy w Lidzbarku Warmińskim. W tym filmie pokażemy Wam warmińską Łynostradę między Olsztynem a Lidzbarkiem, ale zerkniemy też, bo warto, na jej początkowy odcinek. Ten, kto przybywa do nas na Warmię, mam nadzieję, nauczy się rozróżniać Warmię od Mazur. Bo to widać łatwo po architekturze i widać łatwo też po tym, że nagle zaczynają się kapliczki i wtedy zaczyna się właśnie Warmia. Pomysł jest bardzo stary, bardzo dawny, kilkadziesiąt lat temu już taki pomysł powstał, ale potrzeba było inicjatywy społecznej po to, żeby taka trasa rzeczywiście zaistniała w terenie. I rzeczywiście taka inicjatywa nastąpiła. Najpierw to był kawałek przez Olsztyn, później z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego, później od źródeł Łyny do Olsztyna. Zanosi się na to, że będziemy kontynuować pracę i doprowadziły Łynostradę aż do granicy w Stopkach w Sępopolu, za Sępopolem. Jednym z bardziej malowniczych fragmentów jest ten od źródeł Łyny do Olsztyna. Jednak warto pamiętać nazwę Łynostrady. Trekkingowo-rowerowa, co oznacza, że biegnie ona czasem po polnych czy leśnych duktach, których sypki piasek daje się we znaki. Jednak krajobrazowo nadrabia niedogodności trasy. Najbardziej lubię odcinek między Brzeźnem Łyńskim a Olsztynem, granicą południową miasta, przez Puszczę Napiwocko-Ramucką i przez rezerwat Warmiński Las. Dlaczego? Dlatego, że tam jest po prostu pięknie. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, my mieszkańcy Olsztyna, do tego pięknego otoczenia, a tam jest rzeczywiście duże różnice wysokości, obszar zielony, zalesiony, piękne jeziora, jezioro Łańskie, przecież jedno z największych jezior na Warmii, więc jest to obszar absolutnie priorytetowy dla mnie. Choć jak ktoś będzie chciał się wybrać Łynostradą, to cały teren wokół trasy rowerowej jest naprawdę wart polecenia. Jak wspomniał Marian Jurak, historia Łynostrady zaczęła się w Olsztynie od społecznego projektu na odcinku, który startuje w studenckiej dzielnicy Olsztyna Kortowie przy ulicy Kalinowskiego. Początkowo biegnie po pięknie przygotowanej ścieżce na dnie osuszonego w XVIII wieku jeziora Płociduga Duża. Dlatego warto zachować tu szczególną ostrożność i nie zbaczać z trasy, bo wody wciąż tu nie brakuje. To miejsce być może widzieliście już w naszym filmie Kajakiem po Łynie na Warmii, bo tu Łynostrada spotyka się z Łyną, więc czasem można pooglądać pływających po tej warmińskiej rzece. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest wciąż miasto Olsztyn. Przepiękne połączenie. Tutaj po lewej mamy Łynę, za mną i obok mnie Łynostradę. Jak ktoś ma więcej czasu, to albo na kajak, albo na rower. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej genialnego? Nam się to strasznie podoba i dlatego tak lubimy Olsztyn. Dalej Łynostradą przejedziemy przez projektowany w stylu angielskim park centralny z 4 mostami przerzuconymi nad Łyną. Jest tu nawiązanie do Kopernika, czyli fontanna z układem słonecznym, a także bardzo duża i wygodna przystań kajakowa dla osób pływających po Łynie. Na drobną przerwę polecamy Muzeum Nowoczesności, ulokowane w dawnym tartaku Rafaelsonów. Wyjeżdżając z parku centralnego miniecie piękną instalację, jaką są warmińskie żurawie zrywające się do lotu, autorstwa Izydora Borysa.
Tu wjeżdżamy do części Łynostrady biegnącej przez Stare Miasto w Olsztynie. Zobaczcie, jakie to jest piękne miejsce, ta część Łynostrady, która biegnie wzdłuż Starego Miasta w Olsztynie. Nie będziemy ukrywać, że jest jedną z naszych ulubionych i my często tak sobie wpadamy po prostu na chwilę na takie drobne wycieczki. Ona z jednej strony właśnie ma Stare Miasto, piękne zabytki, jest piękny park, jest Łyna, jest wszystko to, co potrzeba człowiekowi do szczęścia, po to, żeby poodpoczywać. Droga wiedzie wzdłuż Łyny przez Park Podzamcze, który obok centralnego jest ulubionym parkiem olsztynian, by minąć olsztyński zamek i wjechać do Lasu Miejskiego. Już Wam o tym wspominaliśmy, ale warto przypomnieć, że Las Miejski, który liczy 1400 hektarów, jest największym kompleksem leśnym w Europie w granicach miasta. Dlatego tym bardziej nie warto się tu spieszyć, bo zawsze można coś lub kogoś ciekawego wypatrzeć. Olsztyńskie Rydykajny wyprowadzają nas z miasta prosto w kierunku klimatycznych warmińskich wsi. Lunchek w takich okolicznościach po takiej trasce to smakuje podwójnie, a tutaj jak już się wyjedzie poza Olsztyn, to jest masę pięknych miejsc, gdzieś w takich zagajnikach, na jakichś łączkach, więc na pewno coś fajnego znajdziecie. Ale grzeczny konik. Jak będziecie mieli trochę szczęścia, to traficie na piękną pannę na koniu na warmińskiej drodze. Kwintesencja Warmii, no. Mamy farta dzisiaj. Jednak tu warto uzbroić się w cierpliwość, bo warmińskie szutry zamieniają się w piaskowe drogi, które potrafią nieźle dać w kość. I czasem trzeba rower zwyczajnie poprowadzić. Ale i tak spacer w takich okolicznościach przyrody to przyjemność. Na tą podróż warto przeznaczyć więcej czasu, bo to jest jeden z najpiękniejszych odcinków warmińskich, tak bym powiedziała, od Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego. Mamy po drodze Bronswald, gdzie warto się zatrzymać i pójść, zobaczyć przepiękny neogotycki kościół, spróbować wejść, bo piękne polichromy z początku XX wieku tam są do obejrzenia. Cała wieś jest też ładna, jest jeszcze też kapliczka, z której kiedyś ruszały po warmińsku, powiem, łosiery, to znaczy pielgrzymki do Gietrzwałdu, więc warto zobaczyć tę wieś pięknie położoną wśród warmińskich wzgórz. Jest tam też stary most, już taki w połowie rozebrany na Łynie. Jest to bardzo ładne widokowo miejsce, ale też i wieś warta obejrzenia. To jest Bronswald. Bronswald, którego historię warto poznać bliżej, chociażby przez wzgląd na postać Marii Ziętary-Malewskiej, warmińskiej nauczycielki języka polskiego w niemieckich Prusach Wschodnich, a także poetki, jak mało kto pięknie potrafiącej pisać o warmińskich ścieżkach i rzekach. Bronswald to jest wieś wyjątkowa na mapie Warmii, zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i tego, czym my się tutaj teraz zajmujemy, z punktu widzenia szlaków turystycznych warmińskiej Łynostrady i Warmii z kajaka.
W tym miejscu w Bronswałdzie, właściwie tuż obok, gdzie stoję, krzyżują się te szlaki. Za moimi plecami jest przystań kajakowa na Łynie. W Bronswałdzie obok po prawej stronie jest warmińska Łynostrada. I jak spojrzę tutaj, wszędzie gdzie wzrokiem sięgnę, jest łąka, jest las, są pagórki, jest rzeka, jest jezioro. Powiem Wam, że to jest właśnie kwintesencja piękna Warmii. I warto zatrzymać się w Cerkiewniku. Następna piękna stara warmińska wieś, do której dojeżdża też pociąg, jakby ktoś chciał jeszcze innego środka lokomocji użyć, ale też w Cerkiewniku też mamy kościół pod patronatem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, podobnie jak w Bronswałdzie, i też z XIX wieku, warto obejrzenia, bo ciekawa architektura dominuje nad wsią. Też i sama wieś jest ładna, jeszcze sklep, jeszcze zabudowanie dawnej szkoły, trochę kapliczek warmińskich. Cerkiewnik nazywany był niegdyś przez mieszkańców Miłą Górą. Obok znajduje się kilka jezior, w tym polodowcowe Limajno, które ma prawie 40 metrów głębokości. Kapliczki przydrożne w Warmii to jest naprawdę ewenement i taki trochę nasz skarb, bo one wyznaczają trakty rozdroża, ale też często stoją przy starych gospodarstwach rolnych. Budowane były i wznoszone były często przez prostych ludzi, rzemieślników, ku pamięci kogoś bliskiego, albo też po odejściu zarazy, albo po to, by chronić od wszelkiego niedobrego i klęsk żywiołowych czy innych. I one są często naśladowały architekturę tę wielką kościołów czy zamków, ale robione ręką pasjonatów, rzemieślników, często mają ten taki niezwykły walor artystyczny, ale też i takiej zwykłej, pięknej historii codziennych ludzi i codziennych zdarzeń. Przed dobrym miastem Łynostrada nabiera rumieńców. Jest pięknie brukowana z wydzielonym pasem dla rowerów. Jazda po tym odcinku to czysta przyjemność. I dalej dobre miasto. I tam się warto zatrzymać na dłużej, choć starówki nie mam, bo zniszczona, ale jest przepiękna kolegiata dobromiejska z bardzo ładnymi krużgankami. To jest XIV-wieczny kościół. Tam koniecznie trzeba wejść do środka, żeby zobaczyć i sklepienia gwiaździste, i zachowane tam ołtarze, i też i gotyckie, i całe wnętrze świątyni warte jest do obejrzenia. I też, bo tam jest maleńkie muzeum i te zabudowania przy kolegiacie też warte są, żeby tam po prostu więcej to obejrzeć. Co jest też fajne w Dobrym Mieście, to, że tam w ostatnimi czasy bardzo ładnie zadbano o te brzegi Łyny i tam jest też i park do odpoczynku i przy Małej Łynie bardzo piękna przystań kajakowa, więc dla wszystkich dobra też nowa knajpka w Dobrym Mieście, więc lody też z tego co wiem, bo próbowałam, więc jest to takie miasteczko małe, z dobrą atmosferą, po którym naprawdę warto powędrować i zatrzymać się na troszkę dłużej. Jak to mówią, no i namówiła. Odwiedziliśmy więc cukiernię w Dobrym Mieście, o której również słyszeliśmy wiele dobrego. I znaleźliśmy nie tylko lody, ale też dużo naprawdę świetnych wypieków. O Jezu, przepyszne. O Jezu, masz, bo zjem Ci całego, pyszny. Więc powiem Wam tak, że po tych wszystkich szczęśliwościach i aktywnościach nam się to po prostu należało. Dorys ma rację. Kurczę, to jest genialne. Tarta cytrynowa chyba, a poniżej... O Jezu, jakie dobre ten zestawienie. Lody u Maziuka w Dobrym Mieście, gorąca polecajka. Jak tutaj będziecie po drodze na trasie Łynostrady, to koniecznie trzeba wpaść. Z zapasem kalorii można ruszać dalej, na koniec tego odcinka Łynostrady. Po wjechaniu do miasta Kopernika i Krasickiego oczywiście naszym oczom ukazał się zamek biskupów warmińskich z Przedzamczem, gdzie mieści się stylowy hotel Krasicki.
No i ta perła Warmii to Lidzbark Warmiński, dawny Heilsberg. To jest naprawdę ten przystanek na trasie, powiedziałabym, najważniejszy, najcenniejszy i też po prostu najpiękniejszy i najciekawszy, jeśli chodzi o zabytki, o walory przyrodnicze, krajobrazowe, no ale przede wszystkim zabytki. W Lidzbarku Warmińskim mamy zachowaną jedyną w Polsce gotycką rezydencję biskupów. To jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku. On jest znakomicie zachowany, bo wbrew cezurze 1945 roku tu nie było żadnych zniszczeń. Miasteczko zostało zniszczone, ale zamek w Lidzbarku przetrwał, więc oglądamy gotyk i średniowiecze autentyczne. Oglądamy mury, wśród których przebywał nie tylko Mikołaj Kopernik, ale też Łukasz Waczenrode, Dantyszek, Kromer. Wielkie postaci polskiej i nie tylko polskiej historii, po prostu europejskiej historii. Gorąco polecamy zwiedzanie zamku od piwnic, gdzie niedawno pojawiła się multimedialna ekspozycja zamkowej kuchni, po strych z wystawą przekrojową polskiego malarstwa współczesnego. Warto zostać do zachodu słońca, by rzucić okiem na nowe oświetlenie zamku. A po wszystkim zostawić łapkę pod tym filmem i suba. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale.